W dzisiejszym odcinku zgłębimy wiedzę dotyczącą frezów. Pokażemy, jak prawidłowo opracować i czego nigdy nie robić, by zachować właściwe i bezpieczne standardy pracy. Cześć, nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. W dzisiejszym odcinku gościem specjalnym jest Kasia Glińska z Centrali i opowie nam wszystko o frezach. Co, jak, do czego, będą nowe frezy, będą stare frezy, także zapraszamy. Do zachowania czystości podczas opracowywania masy nałożymy kroplę Easy Foil Oil. Do skrócenia paznokci i pozbycia się starej masy hybrydowej użyjemy frezów Indigo Carbide 1, Indigo Carbide 6 Multicolor oraz Indigo Style 2. Do opracowania materiału użyjemy frezu Diamond 4 oraz Diamond 3. Do opracowania skórek posłuży nam Indigo Cuticle 9, Cuticle 15 oraz Cuticle 8. Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet Magda przygotowała dla Was niespodziankę, a tą niespodzianką jestem ja. Z tej samej okazji ja również przygotowałem dla Was prezent, więc poczekajcie do końca odcinka i zobaczcie, co to jest. Tymczasem przejdźmy już do pracy. Zaczniemy od przedstawienia 3 grup frezów, jakie utworzyliśmy na potrzeby odcinka. Do usuwania masy, do opracowywania naturalnej płytki lub zbudowanej z masy, do opracowywania skórek. Z każdej z powyższych zaprezentujemy wszystkie dostępne frezy w naszej ofercie i opowiemy o nich kilka słów. Kasia wybierze kilka swoich ulubieńców i pokaże, jak bezpiecznie nimi pracować. Słowem wstępu. Na pewno niektórzy z Was zastanawiają się, dlaczego frezy wyglądają prawie tak samo, ale różnią się kolorem paseczka. Za chwilkę rozwiążemy tę zagadkę. Frezy, które posiadamy w naszej ofercie, mają kolor czerwony, niebieski i zielony. Czerwony mógłby wskazywać na to, iż frez jest bardzo ostry. Nic bardziej mylnego. W naszym przypadku jest zupełnie odwrotnie. Czerwone oznaczenia to najłagodniejsze frezy. Te, które są bezpieczne i gotowe do użytku przez początkujących. Ich działanie można porównać do zmywania gumką ołówka. Są naprawdę delikatne. Niebieskie są nieco ostrzejsze. Różnica może być niezauważalna gołym okiem. Natomiast kiedy spojrzymy na czerwony i niebieski frez zestawione obok siebie, różnica staje się widoczna. Głównie można ją poczuć oczywiście w trakcie pracy. Zielone to natomiast najostrzejsze spośród frezów w naszej ofercie. Wypada czuć do nich respekt. Wybierając frez z zielonym oznaczeniem, powinniście się czuć w 100% pewnie z frezarką w ręku, aby nie zrobić krzywdy klientce. Zaczynamy od pierwszej grupy frezów dedykowanych do ściągania masy. Od lewej. Carbide 1, delikatny frez dedykowany do usunięcia masy hybrydowej z paznokci naturalnych. To idealny frez do nauki pracy frezarką. Carbide 2, średnio ostry frez w kształcie zaokrąglonego walca, dedykowany do usuwania masy hybrydowej, żelowej oraz akrylożelowej z powierzchni paznokcia. Carbide 3, ostry frez w kształcie zaokrąglonego walca, przeznaczony do szybkiego usuwania nadbudowanej masy hybrydowej, żelowej, akrylowej lub akrylożelowej. Carbide 4, uniwersalny średnio ostry frez w kształcie stożka do usuwania nadbudowanej masy hybrydowej, żelowej oraz akrylożelowej z powierzchni paznokcia. Carbide 5, mocny i niezawodny frez z węglika spiekanego w kształcie zaokrąglonego stożka, który sprawdzi się doskonale do oczyszczania spodu wolnego brzegu oraz przy usuwaniu produktu podczas uzupełniania stylizacji. Carbide 6 Multicolor, mocny i precyzyjny frez karbidowy w kształcie małego zaokrąglonego stożka, który sprawdzi się doskonale do czyszczenia spodu wolnego brzegu oraz opracowania masy hybrydowej, żelowej i akrylowej w okolicach skórek. Indigo Style 1. Jeden z najmocniejszych frezów. Jest pokryty powłoką Infinity Line, dzięki czemu jest bardzo ostry i wytrzymały. Zdejmowanie masy, nawet akrylowej, trwa dosłownie chwilę. Indigo Style 2. Frez w kształcie stożka to jeden z najmocniejszych i najbardziej wytrzymałych frezów w ofercie Indigo. Indigo Style 2 dla leworęcznych jest bratem bliźniakiem frezu Indigo Style 2, tylko z przeznaczeniem dla tych, którzy pracują lewą ręką. Zaczynamy od skrócenia paznokcia, Zaczynamy od skrócenia paznokcia, co w wyraźny sposób zoptymalizuje nam czas pracy. Nie nadaje się do tego, zróbmy coś z tym. Zaczynamy od skrócenia paznokcia, ponieważ bez sensem byłoby frezować powierzchnię, którą i tak za chwilę będziemy obcinać i której finalnie na naszym paznokciu nie będzie. Czyli obcinamy paznokieć do takiej długości, do jakiej docelowo chcemy, żeby wyglądał,
na zakończenie i dopiero tą powierzchnię zaczynamy frezować, pozbywając się masy hybrydowej. Ustawiamy obroty powyżej 20 000, przytrzymujemy płytkę paznokcia drugą dłonią i rączkę frezarki kierujemy od góry. Frez ustawiamy pionowo do powierzchni paznokcia i przemieszczając się delikatnie od lewej do prawej strony skracamy paznokieć po całej szerokości. Podczas skracania frezarkę trzymamy pewnie, a ruch kierujemy z lekkim dociskiem w stronę klientki. Nie luźno, bo frez może nam uciec lub zrotować. Tym samym frezem pozbywamy się lakieru hybrydowego z powierzchni paznokcia. Zaczynamy od okolicy apeksu, przesuwając frez w dół w okolicę wolnego brzegu. Powtarzamy tę czynność milimetr po milimetrze. Nigdy nie przytrzymujemy frezu długo w jednym miejscu, ponieważ siła tarcia sprawi, że odczucia dla klientki będą bardzo nieprzyjemne. Pamiętajcie, aby frezem zawsze pracować pod prąd. Przy ściąganiu masy frez zawsze kręci się w przeciwną stronę niż kierunek pracy. Dzięki temu mamy pewność, że nie będzie nam się ślizgać po powierzchni albo że przypadkiem nie wskoczy nam pod paznokieć. Na tym etapie mamy ściągnięty kolor w 80%. Pozostały materiał ściągamy, przekręcając rączkę frezarki tak, jakbyśmy opracowywali skórki. Pracujemy od prawej do lewej strony. Kształt frezu Carbit 1, który tak wygląda nieco na baryłkę, nie ułatwia pracy w okolicy wałów okołopaznokciowych, szczególnie jeżeli jesteśmy osobą początkującą. Dlatego, aby zabrać się za powierzchnię blisko skórek, zmieniamy sobie frez na Carbit 6. Pracując nadal na obrotach powyżej 20 000, poruszamy się od prawej do lewej strony, usuwając materiał hybrydowy. Delikatnie i ostrożnie. Nie dotykamy samej powierzchni skórek, ponieważ frez jest ostry i nie nadaje się do opracowania, a jedynie do ściągnięcia masy usytuowanej w ich okolicy. W celu usunięcia materiału przy wale bocznym z naszej prawej strony ciężko byłoby wymanewrować frezarką tak, aby mieć wygodny dostęp. Dlatego prosimy klientkę, by obróciła palec bokiem i opracowujemy materiał po boku. Tym samym frezem możemy również oczyścić paznokcie od spodu w miejscu uskoku na granicy paznokcia naturalnego a przedłużanego. Aby wygodnie opracować tę powierzchnię, prosimy klientkę, by odwróciła swoją rękę wewnętrzną częścią dłoni do góry. Nadal pracując na obrotach powyżej 20 000, poruszamy się od środka paznokcia w lewą stronę. Następnie zmieniamy kierunek obrotów i czyścimy powierzchnię od środka w prawą stronę. Gdybyśmy nie zmienili w trakcie kierunku obrotów, to frez zamiast prawidłowo pracować, zacząłby po prostu krążyć dookoła paznokcia. Zmieniamy frez na Indigo Style 2, którym będziemy pracować w podobny sposób jak Carbit 1, ale jest jedna bardzo istotna różnica pomiędzy tymi dwoma frezami. Style 2 jest tak ostra, że nie można pracować tym frezem, jeżeli paznokieć nie jest nadbudowany. Czyli jeżeli mamy przedłużenie żelem, akrylem, gelastikiem albo mocno nadbudowaną proteinę, można się pokusić, ale wszystko co bliżej płytki zdecydowanie nie. Zaczynamy tak samo, czyli od skrócenia paznokcia przedłużonego. Przytrzymujemy płytkę paznokcia drugą dłonią, frez ustawiamy pionowo do powierzchni paznokcia, kierując się delikatnie od lewej do prawej, skracamy paznokieć po całej szerokości. Następnie pozbywamy się lakieru hybrydowego. Zaczynamy od okolicy apeksu, przesuwając frez w dół w stronę wolnego brzegu, milimetr po milimetrze. Z racji tego, że Indigo Style 2 ma kształt stożka, na tym etapie mamy możliwość usunięcia koloru także z powierzchni przy skórkach. Nie musimy zmieniać frezu na węższy. Podczas ściągania koloru w okolicy wału bocznego musimy pamiętać, aby nie zaczynać ściągania od boku wolnego brzegu, tylko mniej więcej w połowie jego szerokości i przesuwając się w prawo i w lewo. W innym wypadku frez może odbić się od boku wolnego brzegu paznokcia i uszkodzić go. Tak prezentują się dwa paznokcie opracowane 3 frezami z pierwszej grupy. Przechodzimy do drugiej grupy frezów. Będą to walce z diamentowym nasypem. Mamy 4 rodzaje takich frezów i używamy ich albo na sucho, albo na mokro. To jest ostatnio taki dość modny trend. Można to zrobić z naszą oliwką Easy Foil Oil. Do czego służą nam te frezy? Otóż, kochani, one działają zamiennie z pilnikiem i z bufferem, co bardzo skraca czas pracy. Kiedyś powierzchnię trzeba było wygładzić, wyrównać i zrobić to tylko pilnikiem. Dzisiaj można to zrobić frezami, co po prostu skraca czas pracy, a nasze dłonie, nadgarstki nie będą się tak męczyć. Czyli jeżeli chcemy sobie przygotować naturalną płytkę, albo chcemy opracować zbudowaną powierzchnię żelu, akrylu, akrylożelu, to właśnie te frezy w tym momencie będziemy używać. Przyspieszają proces wyrównania i wygładzania nadbudowy hybrydowej, akrylu, żelu i gelastika.
Kolejny odlicz od lewej. Indigo Diamond 1, walec o łagodnym poziomie ostrości. Indigo Diamond 2, walec o średnim poziomie ostrości. Indigo Diamond 3, walec o najostrzejszym poziomie ostrości. Indigo Diamond 4, walec z zaokrąglonymi krawędziami, dzięki czemu jest niezwykle delikatny dla skórek. Zaczynamy od pracy najmniejszym naszym maluszkiem Diamond 4. To jest taki dość mały frez. Odkrywcze to było. To jest mały frez, który nam pozwala pracować zarówno na przedłużonej powierzchni, jak i na naturalnej. A to jest, słuchajcie, bardzo istotne, jeżeli przychodzi do nas klientka z odrostem, bo wtedy możemy sobie po całej długości pracować jednym frezem i nie musimy zmieniać go podczas pracy. Pracując Diamond 4, obroty ustawiamy na 10-15 tysięcy i kierujemy frez równolegle do płytki, poruszając się od lewej do prawej strony, piłując po całej powierzchni paznokcia miejsce przy miejscu. Z racji tego, że ma ścięte kanty i nie posiada gradacji na górze główki, przy jego pomocy bezpiecznie odpychamy także wały okołopaznokciowe, nie robiąc krzywdy klientce. Paznokcie z uzupełnieniem żelowym będziemy teraz frezować Diamond 3. I to jest taki frez, który jest zarówno pilnikiem, jak i bufferem, bo on zarówno pozwala nam uzyskać, opracować kształt, jak i go przepięknie wygładzić. Można powiedzieć, że to jest takie two in one. Aby zachować czystość podczas piłowania, na uzupełniony paznokieć nakładamy kroplę Easy Foil Oil i dopiero przechodzimy do piłowania. Od lewej do prawej strony układamy frez równolegle do paznokcia i pracujemy po całej jego powierzchni. Czy opracowaliśmy powierzchnię? Tak. Czy powierzchnia jest gotowa na to, żeby położyć kolor? Nie, jeszcze nie. Musimy ją dokładnie umyć, oczyścić z albo paproszków, które wyszły nam w trakcie piłowania, albo z filmu, który nam pozostawił olejek, którym przed chwilą frezowaliśmy. Tak prezentuje się paznokieć opracowany przy użyciu frezów Diamond 4 i 3. Przechodzimy do ostatniej grupy frezów do skórek. Ta pokaźna grupa posiada aż 13 zawodników. Od lewej Indigo Ceramic 1 to frez w kształcie zapałki, przeznaczony do usuwania skórek przy wale okołopaznokciowym. Dzięki zastosowaniu ceramiki frez nie nagrzewa się i jest wyjątkowo wytrzymały. Cuticle 1 frez w kształcie płomyka. Z łatwością usunie martwy i zrogowaciały naskórek. Cuticle 2 niezwykle precyzyjny frez w kształcie stożka do opracowywania skórek bardzo dobrze sprawdzi się podczas wykonywania manicure kombinowanego. Cuticle 3 mały i bardzo precyzyjny frez, który usunie skórki nawet w najtrudniej dostępnych miejscach. Cuticle 4 pozwala uzyskać idealną linię przy wale okołopaznokciowym. Świetnie sprawdzi się przy precyzyjnym usuwaniu suchych skórek w manikurze kombinowanym. Cuticle 5 frez w kształcie zapałki. Idealnie sprawdzi się do opracowania suchych skórek oraz oczyszczania wałów okołopaznokciowych. Cuticle 6 najmniejszy frez w kształcie kulki w ofercie Indigo. Niezwykle precyzyjny, bardzo dobrze sprawdzi się podczas wykonywania manicure kombinowanego. Cuticle 7 frez w kształcie kulki, który służy do opracowywania, wygładzania i usuwania skórek podczas zabiegu manicure i pedicure. Cuticle 8 służy do opracowywania, wygładzania i usuwania skórek podczas manicuru bądź pedicuru. Cuticle 9 frez w kształcie trapezu, który przeznaczony jest do usuwania nabłonków skóry z płytki paznokcia i podpychania skórek. Cuticle 11 niezastąpiony przy manicurze kombinowanym. Cuticle 14 frez w kształcie kulki dzięki swojemu dużemu rozmiarowi doskonale sprawdzi się do usuwania suchych, odstających skórek i wygładzania wału okołopaznokciowego. Cuticle 15 frez w kształcie wąskiego płomyka jest wygodny w użyciu i łatwy w czyszczeniu. Przydaje się podczas usuwania skórek w trudno dostępnych miejscach. Na pierwszy ogień frez Indigo Cuticle numer 9. Ustawiamy obroty na 10-15 tysięcy. Kasia pracuje nim od lewej do prawej strony, ruchem popychająco-wymiatającym, tak aby pozbyć się wszelkich nabłonków na płytce oraz odepchnąć delikatnie wał okołopaznokciowy. Zmieniamy frez na Indigo Cuticle numer 15. Ustawiamy obroty w przedziale 10-15 tysięcy i pracujemy pod wałem okołopaznokciowym. Delikatnie, nie wpychamy frezu zbyt głęboko, aby nie uszkodzić macierzy. Kasia porusza się od lewego wału do prawej strony, następnie zmienia kierunek obrotów i pracuje w odbiciu lustrzanym. Dzięki pracy tym frezem uzyskujemy przysłowiową kieszonkę, przestrzeń pomiędzy płytką paznokcia a skórką, w której łatwiej będzie nam później zaaplikować bazę lub lakier.
W ramach ostrzeżenia pokazujemy, do jakich uszkodzeń można doprowadzić pracując frezami, które służą do otwierania wału okołopaznokciowego. Na załączonym obrazku przedstawiamy paznokieć, w którym macierz została uszkodzona, ponieważ stylistka zbyt głęboko skierowała frez. Zmieniamy frez na Indigo Cuticle numer 8, czyli tak zwaną małą kulkę. Ustawiamy obroty poniżej 10 000 i usuwamy skórki, które znajdują się na wale. Wszystkie białe farfocle, które chcielibyśmy usunąć cążkami. W tym wypadku nie musimy. Świetnie sprawdzi się właśnie frez typu kulka. Pracujemy od lewej do prawej strony, usuwając skórki przy niewielkim docisku do wału. Tak prezentuje się paznokieć z opracowanymi skórkami przy pomocy frezów. Na tym etapie, wykonując pełny manikur, moglibyśmy przejść już do uzupełnienia i wykonania stylizacji. Piłowanie paznokci frezami to jest nowa generacja, nowe oblicze pracy stylistki. Kiedyś trzeba było tą robotę wykonać manualnie, pilnikiem, bufferem, czas leciał, nadgarstki bolały. Dzisiaj może to zrobić za nas frez, frezarka, dzieje to się w zasadzie automatycznie, my tylko prowadzimy frez. Tylko i aż, dlatego że trzeba dokładnie wiedzieć, co się robi. I teraz kochani, tak samo jak nie warto uczyć się jeździć autem bez instruktora, tak samo, dokładnie tak samo nie warto uczyć się pracować frezarką bez instruktora. To naprawdę nie ma sensu. Możemy sobie zrobić krzywdę, nie mamy pojęcia, co robimy, uczymy się na błędach, a błędy mogą być bolesne i nieodwracalne. Dlatego, jeżeli chcielibyście zacząć pracować frezami, najpierw pójdźcie na szkolenie. Jak znaleźć dobre szkolenie? Są dwa sposoby. Możemy to zrobić na stronie indigonails.com w zakładce szkolenia. Tam znajduje się każdy nasz instruktor i bardzo możliwe, że w Twoim mieście również jest centrum szkoleniowe, no bo jest nas dużo. Jest nas dużo, jesteśmy dobrzy, najlepsi. Wiecie, ciężko powiedzieć o sobie, że jesteśmy najlepsi, ale prawda jest taka, że jak jeździliśmy na mistrzostwa, jeszcze zanim zaczęła się pandemia, to każde te mistrzostwa były nasze, ponieważ bardzo duży nacisk kładziemy właśnie na poziom instruktorów i poziom szkoleń. Jeden sposób to wejść na stronę indigonails.com, drugi sposób to można sobie w Instagramie wpisać swoje miasto i szkolenia, paznokcie, Indigo, na przykład Indigo Katowice i wtedy sobie wejść bezpośrednio na profil instruktora, popatrzeć, jakie on tam wrzuca relacje, jakie są zdjęcia ze szkoleń i tak wiecie, wyczuć go przez internet, czy to jest osoba, do której chcemy iść na szkolenie. Jeśli do tej pory jeszcze nie poznaliście naszych Indigo Home Spa cukiereczków, kremów do dłoni, peelingu, to jest dobry moment, żeby to nadgonić, dlatego że właśnie w tym momencie odpalamy zniżkę minus 15% z okazji Dnia Kobiet i ta zniżka będzie obowiązywała do 10 marca, do końca dnia. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy temat frezów został wystarczająco wyczerpany. Dajcie też znać, czy chcecie zobaczyć ponownie Dariusza, który wpadł w odwiedziny do nas na odcinek. Pamiętajcie, dzisiaj jest Dzień Kobiet, życzymy Wam wszystkiego najlepszego. Buziaki, moje drogie panie. Dzisiaj nasze święto świętujemy. Jak nie dostaniecie od męża, To dostaniecie od żony. albo od koleżanki, albo w ogóle niepotrzebne kwiatki, chociaż ja te przyjmę. Dzięki za uwagę. Cześć!